kochani, z tej strony Szapi. Witam was serdecznie ponownie u mnie, ale troszkę innym wydaniu. Jak widzicie, uznałam, że czas zmienić troszkę moje tło i czas wypróbować również mój nowy mikrofon, który sobie kupiłam i stwierdziłam, że sprawdzę jak to jest nagrywać troszkę lepszym dźwiękiem. I mam nadzieję, że ten filmik dla was będzie troszkę ciekawszy. Absolutnie nie mam pojęcia, jak wyjdzie dźwięk w tym filmiku. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle i ten mikrofon nie wyłapie na przykład dźwięku z góry, kiedy moi sąsiedzi mają jakąś imprezę, a ja tutaj siedzę i nagrywam, także super. I zapraszam was serdecznie właśnie na taki filmik bardziej pogadankowy, spokojny, z herbatką, gdzie pogadam wam troszkę o tym, jak wyglądały moje początki w cosplayu, dlaczego wybrałam cosplay jako swoją pasję na całe życie tak naprawdę, ponieważ nie wyobrażam sobie w tym momencie życia bez cosplayu i mam nadzieję, że wam ta historia się troszkę spodoba, także zasiądźcie wygodnie w swoich tam pokojach, komputerkach i posłuchajcie, co tam Czapi ma do powiedzenia. Jest takie jedno pytanie, które pojawia się absolutnie praktycznie w każdym wywiadzie, w którym biorę udział, a mianowicie, jak zaczęły się twoje początki z cosplayem, albo dlaczego cosplay? I to jest coś, co jest mega męczące, ponieważ no ile można odpowiedzieć na to samo pytanie non-stop, więc po jakimś czasie zaczęłam po prostu tę odpowiedź bardzo spłaszczać i ostatnio zaczęłam się na tym troszkę bardziej zastanawiać i zaczęłam sobie przypominać, jak to wyglądało u mnie, jak to faktycznie wyglądało u mnie i muszę wam powiedzieć, że ta historia jest trochę ciekawsza, wydaje mi się, że może być mega inspirująca, zwłaszcza dla osób, które są dopiero początkujące. A jeżeli macie ochotę konkretnie posłuchać o moich pierwszych kostiumach czy konwentach, na górze będzie karta do filmu, gdzie właśnie pytam o tym w całych właśnie moich początkach dokładnie. Jest ten film troszkę starszy, ale ciągle wydaje mi się, że mówi o wielu ciekawych rzeczach, także zapraszam was serdecznie. A dzisiaj powiem po prostu o tym, jak się czułam, jak to wszystko wyglądało w mojej głowie i faktycznie dlaczego wybrałam tą pasję. Na początku muszę wspomnieć o tym, że ja praktycznie od zawsze, od dziecka ciągnęłam właśnie do plastyki, do tworzenia czegoś własnymi rękami i praktycznie właśnie jako dziecko już zaczęłam kombinować z czymś typu masy plastyczne, plastelina, właśnie jakaś modelina, rysowanie, bibuła. Pamiętam, że gdy byłam mniejsza, to miałam taki kuferek, którym właśnie trzymałam swoje ludki z plasteliny, które tworzyłam właśnie tam codziennie jakieś inne i praktycznie bawiłam się nimi non-stop. Nie było żadnych innych zabawek, nie było takich pluszaków, maskotek, były tylko i wyłącznie ludki z plasteliny, a kiedy weszła faza na Pokemony, to były to Pokemony, więc naprawdę te ręce od właśnie najmłodszych lat już tam coś sobie zawsze kleiły. I tak sobie wesoło rosła ta Ola na wsi koło Jasła i tworzyła sobie te swoje Pokemony z plasteliny i przyszedł czas na moją pierwszą fascynację mangą i anime. Miałam wtedy bodajże 12-13 lat, pamiętam, że to było jakoś w gimnazjum, kiedy odkryłam właśnie w księgarni koło mojej szkoły, koło mojego gimnazjum właśnie, odkryłam pierwszą mangę i była to manga Inuyasha, tom drugi, więc już w ogóle była absolutnie wyrwana z kontekstu, ale dobra. I tą mangę po prostu znałam, że ej, to jest fajne, to jest kolorowe, to jest, czy kolorowe, no okładka była kolorowa, bo wszystko było czarno-białe i to jest ciekawe, ja to chcę. No i kupiłam sobie tą mangę, zaczęłam czytać mangi, zaczęłam interesować się właśnie mangą anime, zaczęłam googlować ten temat, szukać, czytać, anime, wszystko po prostu wchłonęłam jak gąbka i oczywiście zaczęłam również rysować. Myślę, że każdy fan mangi i anime miał ten swój etap w swoim życiu, kiedy po prostu zaczął coś tam bazgrać. Jednak muszę wam powiedzieć szczerze, że moje rysunki to była tragedia. Żałuję, że ich nie mam tutaj, żeby wam po prostu je pokazać, no bo to wszystko zostało w moim domu rodzinnym właśnie w Jaśle. Ale naprawdę te rysunki były szkaradne i po prostu no widać było, że ewidentnie się do tego nie nadaje. Ale jednak w rękach ciągle miałam ten fach, ten właśnie ten skill raczej w rzeźbieniu i powiem szczerze, że no, jakby zostawiłam tą umiejętność na poczet właśnie czytania mang, na granie w gry, na jakieś właśnie książki. Absolutnie zapomniałam o tej mojej pasji i bardziej skupiłam się na czymś nowym. O dziwo, potem to wszystko wróciło, no ale to sami pewnie wiecie. Oczywiście od mangi i anime niedaleko do konwentów i ja na swój pierwszy konwent pojechałam, mając lat właśnie 13 z kawałkiem. Pojechałam na konwent, który nazywał się Unikon II, który był w Rzeszowie. Jeśli teraz go zobaczyli, to byście myśleli, że to może jest taki, nie wiem, zlocik, taki, nie wiem jak to się nazywa teraz, jakiś zlot fanów, zlot klubu, tam było maksymalnie 100 osób. To był konwent, który odbywał się właśnie w takiej małej szkole i pamiętam, że tam poznałam właśnie swoich pierwszych takich konwentowych znajomych i sama byłam zszokowana, że jest tyle osób, czyli tyle osób, to ja myślałam, że to jest tyle osób, to było 100 osób może na krzyż, ale dla mnie to była ogromna ilość ludzi, ponieważ no jak wspomniałam, byłam z małego miasta, miałam tak praktycznie tylko swoją kuzynkę i koleżankę, które się interesowały tym samym co ja, przez co wszystkie byliśmy w szoku, że w ogóle coś takiego jak konwenty, coś takiego super wielkiego wow istnieje. No i faktycznie tam moja miłość do pasji jeszcze bardziej rozkwitła, ale również zobaczyłam tam swój pierwszy w życiu konkurs cosplay i byłam
szoku. To jest słowo, które wydaje mi się, że jest delikatne, jak ja się wtedy poczułam. Jak zobaczyłam tych ludzi na scenie. Musicie sobie również zdawać z tego sprawę, że cosplay na swoich początkach absolutnie nie wyglądał teraz jak teraz. To wyglądało absolutnie bardziej jak może karnawał, jak, nie wiem, słuchajcie, kostiumy szkolne na jakimś przedstawieniu, by ktoś wyciągnął coś z Chińczyka i założył na siebie. To było bardzo złe, bardzo złe, a jednocześnie fascynujące, ponieważ jeżeli jest takim człowieczkiem z małego miasta, który właśnie ogląda na jakiejś obskurnej sali nastypnej, jak para ludzi się goni, słuchajcie, w ogóle jakieś przebrane za Naruto, Sasuke, za Sakurę, w ogóle what the fuck. Więc ja byłam bardzo skonfundowana, co to się od Jenia Pawła na tym konwencie. I przyznam wtedy faktycznie, że wyszłam z tamtej sali i uznałam, że dobra, są dziwni ludzie na tej imprezie, okej, akceptujemy to, idziemy dalej. I w taki sposób mój kontakt z cosplayem zniknął na mniej więcej około rok, ponieważ wydaje mi się, że po prostu nie chodziłam już na konkursy cosplay. Oczywiście dalej brałam udział w konwentach, ale konkursy jakoś taką miałam, tych ludzi na korytarzach również nie było zbyt wiele, przez co jakby moje spotkanie z cosplayerem było bardzo sporadyczne i dopiero około 2012 roku znowu zaczęłam patrzeć na tych ludzi, ponieważ było ich coraz więcej, coraz bardziej te kostiumy były ciekawe i również zauważyłam, że cosplay stał się taką jakby główną częścią, główną atrakcją całego konwentu, przez co o tej godzinie właśnie wieczornej zawsze konwent się wyludniał i wszyscy szli na tą salę gimnastyczną, żeby patrzeć na cosplayerów, stąd ja również szłam z tymi ludźmi. I wtedy zauważyłam, że cosplayerzy to nie są tylko i wyłącznie bardzo dziwni ludzie w bardzo dziwnych kostiumach, ale to jest również fajne i coraz bardziej te kostiumy zaczęły się rozwijać, były coraz bardziej ciekawsze, duże, skomplikowane i zaczęło mnie to po prostu interesować, jak oni to robią. Zaczęłam te kostiumy oglądać bardziej z bliska, zaczęłam googlować, patrzeć właśnie na internecie, który wtedy był strasznie ograniczony, jeżeli chodzi o to, co mogliśmy zobaczyć i po prostu zaczęłam szukać czegoś, a może by tak coś dla mnie. W międzyczasie kupiłam swój pierwszy cosplay. Tak, faktycznie cosplayerzy kupowali swoje stroje już naprawdę od zamierzchłych czasów, także jeżeli ktoś z Was usłyszy, że kupny cosplay to nieprawdziwy cosplay, bullshit, powiedzcie, że Czapi kupiła swój pierwszy cosplay. Także naprawdę już w 2012 chyba miałam ten strój kupny i to była Yoruichi z Bleacha. To był bardzo zły strój. To był bardzo, bardzo, bardzo zły strój. Ale wtedy był super, ponieważ miałam całą grupę i było śmiesznie i to byli moi znajomi i świetnie się bawiliśmy. Także dla mnie w tym momencie absolutnie nie było to ważne, że ten kostium śmierdział Chińczykiem. Dla mnie było ważne to, że mogłam przebrać się za tą postać z moimi znajomymi. Także to było również coś, co mnie już złapało w tym hobby, czyli kwestia społeczna, kwestia tego, że znalazłam swoich ludzi, znalazłam faktycznie ludzi, którzy, nie wiem, tak samo cieszą się tym, co i ja, jakby kręci ich to i uznałam, że również chcę to robić częściej. W wieku 16 lat zrobiłam swój pierwszy cosplay własnoręcznie. I była to Gwendolyn z gry Odin Sphere. I ten strój to naprawdę było coś, co dla mnie znaczyło bardzo wiele, ponieważ nie dość, że spędziłam całe swoje wakacje wtedy, właśnie licealne, siedziałam i szyłam ten kostium z babcią, z mamą, po prostu uczyłam się od podszewki, jak się po prostu używa maszyny, jak się pracuje nad tym, to i również musiałam wystąpić na scenie i to faktycznie było troszkę inne niż te moje poprzednie występy, ponieważ na konwencie, gdzie miałam tę Yoruichi, występowaliśmy tak naprawdę po prostu na podwórku, jakby szkolnym podwórku. To była w ogóle cała drama, cała historia, może jakieś o tym powiem, jeżeli macie oczywiście ochotę mnie posłuchać, ale wystąpiłam właśnie na tej scenie i również musiałam się przemóc, żeby w ogóle wystąpić, bo myślę, że każdy z początkujących cosplayerów wie, jaki to jest ogromny stres występować przed taką ilością ludzi. I faktycznie teraz to jest już w ogóle ogromne tłumy na konwentach, wtedy było tych ludzi troszkę mniej, ale ciągle ten stres był. I przyznam, że nawet nie pamiętam swojego pierwszego występu, wiem tylko, że są właśnie nagrania i dzięki temu jestem w stanie sobie przypomnieć, co ja w ogóle tam robiłam, ale stresuwa była mocna, jakby powiedział to wieszcz Jasiu Kanto, więc tak naprawdę było mi ciężko się do tego przemóc, ale faktycznie spróbowałam i już poczułam takiego ogromnego kopa takiej właśnie motywacji, pewności siebie, że wystąpiłam, że wyszłam tą scenę i już zaczęłam czuć, że to jest to. No i również muszę przyznać, że fakt tego, że ten kostium robiłam właśnie z moją mamą i babcią, to jest coś, co może wtedy nie doceniałam, ponieważ byłam głupią nastolatką, oh boy, ale teraz naprawdę dla mnie jest jedno z lepszych moich wspomnień. Bardzo się cieszę, że wtedy miałam taką właśnie wspierającą rodzinę, że mi pomagali i moja mama zawsze była takim mega wielkim wsparciem dla mnie, że naprawdę myślę, że to było coś, co nas jeszcze bardziej nas do siebie właśnie zbliżyło i cieszę się, że miałam właśnie taką okazję. Jedną z rzeczy, która naprawdę mnie zajarała osobiście, jeżeli chodzi o początki cosplayu, to był ten research, bo musicie sobie ogólnie zdać sprawę z tego, że na początku
początku cosplayowej przygody, zwłaszcza właśnie w tych latach 2009-10, nie mieliśmy absolutnie żadnych informacji, żadnych właśnie tutoriali, materiałów na wyciągnięcie ręki. To, co macie teraz, zwłaszcza na przykład właśnie w internecie, na Facebooku, czy nawet u mnie na kanale, to jest coś, co mogliśmy tylko pomarzyć, jeżeli chodzi o właśnie kwestię informacyjną i musieliśmy siedzieć właśnie po Google'ach, szukać, pytać, pisać, tłumaczyć sobie właśnie z języka na angielskiego, czy chińskiego na polski i dowiedzieć się, skąd te materiały ściągać, gdzie można je kupić, jak możemy znaleźć jakieś zamienniki. I faktycznie było to mega irytujące i był to strasznie upierdliwy proces, ale również było to trochę takie, nie wiem, satysfakcjonujące. Cieszyło mnie to, że jestem w stanie bawić się detektywa i odnaleźć jakieś fajne zamienniki w moim tam małym sklepie budowlanym tam właśnie w moim mieście. I przez to zaczęłam jeszcze bardziej w to wszystko wchodzić, zwłaszcza, że kiedy zaczynałam robić kostiumy, bardzo mało osób interesowało się zbrojami, bardzo dużo dziewczyn właśnie szyło, robiło jakieś tam peruki, a faktycznie bardzo mało osób robiło cokolwiek z pianki. I wydaje mi się, że byłam takim trochę prekursorem pianki, jeżeli chodzi o Polskę. Oczywiście sama pianka była już znana, kiedy ja weszłam w ten fandom, ale nie wydaje mi się, że ktokolwiek tak bardzo rozwijał ten temat, jak mnie się to udało. Przez to znalazłam taką swoją właśnie niszę, w której czułam się dobra, czułam się fajna i zaczęłam właśnie ten temat coraz bardziej zgłębiać i również dzielić się z innymi tym, co znalazłam. Mówiąc o początkach cosplayu w Polsce, nie mogę nie wspomnieć na temat Aoi, czyli forum, które założyła Kairi. Jeżeli ktoś z Kairi nie zna, to zapraszam na jej account, na górze będzie do niej link. Kasia robi świetne rzeczy i ciągle jest właśnie aktywna w całym społeczeństwie cosplayowym, co jest mega. I Kasia założyła to forum, gdzie właśnie cosplayerzy się zbierali. To jeszcze nie było Facebooka, słuchajcie, to są te czasy. Taka jestem stara, o Boże. Kiedy jeszcze właśnie Facebooka nie było i mieliśmy tylko forum. I na forum faktycznie byli tylko cosplayerzy, których faktycznie można było spotkać potem na konwentach, przez co tych ludzi po prostu widzieliśmy co jakiś czas na imprezach i byliśmy taką wielką, zgraną rodziną. Oczywiście jak to w rodzinie były dramy i śmiem również dać taką tezę, że dramy były nawet lepsze na Aoi niż są teraz. Słuchajcie, kiedyś to były dramy, teraz to nie ma drama. Naprawdę, jak ktoś pamięta Kamień pod stopami albo słuchajcie, nielegalne wykroje, to wszystko My People. Jeżeli jesteście z Aoi i mieliście konto na Aoi, to słuchajcie, cheers, to jest wasze zdrowie, to były kurczę dobre momenty. I faktycznie na Aoi czułam, że znalazłam swoich ludzi. Czułam, że to są ci ludzie, z którymi właśnie chcę spędzać czas, z którymi chcę się śmiać z różnych rzeczy, bo to oczywiście było forum dla cosplayerów o cosplayu, ale tam było absolutnie wszystko. My po prostu gadaliśmy o wszystkim, tam się właśnie tworzyły pierwsze znajomości, przyjaźnie i ciągle masę osób z tego środowiska znam właśnie z Aoi. I wydaje mi się, że to właśnie też dzięki temu, że znalazłam swoją grupę ludzi, która była absolutnie inna niż to, co miałam właśnie w tam domu rodzinnym, w szkole. W mojej szkole absolutnie nikt nie interesował się, oprócz tam moje właśnie kuzynki i przyjaciółki, nie interesował się cosplayem, nie interesował się absolutnie w ogóle mangą, anime, komiksami. To było bardzo proste towarzystwo, bardzo mało osób w ogóle grało w gry na przykład, więc nie miałam praktycznie z kim gadać o tym, czym się interesuję. I przez co miałam bardzo mało znajomych w szkole, bardziej szukałam właśnie osób takich jak ja przez internet. Do tego również doszły konkursy cosplayowe. I przyznam, że kiedyś faktycznie byłam mega aktywna w konkursach. Praktycznie co konwent brałam jakiś nowy kostium. Również była taka zasada, taka dość niepisana zasada w polskim cosplayu, że to była trochę siara i przypał brać taki sam kostium na 2 różne konwenty, a co dopiero konkursy. Stąd cosplayerzy faktycznie siedzieli i robili kostiumy na praktycznie każdy nowy konwent. Co tam 2-3 miesiące mieliśmy nowy kostium. I to był straszny ruch, jeżeli właśnie chodzi o przemiał kostiumów, co wydaje mi się było z mojej perspektywy fajne i niefajne, ponieważ te kostiumy faktycznie były słabej jakości, przez to właśnie, że tak szybko je wykonywaliśmy, ale z drugiej strony było strasznie kolorowo, cały czas coś się działo, były nowe stroje, nowe zdjęcia i to było bardzo ciekawe. Więc ja również tworzyłam te kostiumy po prostu jak szalona, normalnie jeden za drugim leciały i faktycznie coraz bardziej się rozwijałam, również miałam dużo tych sukcesów na tych konkursach, stąd czułam, że to co robię jest fajne, dobre i coraz bardziej również zdobywałam aprobatę mojej rodziny, którzy właśnie na początku byli tacy fajnie, że masz tam hobby, ale ucz się, bo matura idzie, słuchaj, rób te rzeczy. A potem zobaczyli, że halo, ona wygrywa konkursy, ona coraz bardziej gdzieś tam wyjeżdża za granicę, tam jakieś mistrzostwa, tu Eurocosplay, tu tam ECG i z tego coraz bardziej zaczęli również mnie wspierać przez to. I dla mnie to była ogromna taka motywacja, że jednak ta rodzina jest ze mną murem i to było
bardzo przyjemne po prostu. Mając około 17-18 lat, z tego co pamiętam, niestety również moja mama zachorowała na raka. I nie ukrywam, że jako taka nastolatka, która sobie nie do końca radziła z tym wszystkim, co się wokół mnie dzieje, szukałam jakiegoś sposobu na odreagowanie tej sytuacji. Faktycznie uciekałam w coś, co było czymś innym niż dom i ta szara, smutna rzeczywistość. Przez co cosplay był dla mnie ogromną odskocznią. Nie macie pojęcia, jak wielką tą odskocznią właśnie był cosplay dla mnie. Przez co praktycznie mogłam gdzieś odreagować to, co się działo i faktycznie nie oszaleć. No bo nie ukrywajmy, dla takiej nastolatki to jest to koniec świata. Naprawdę był dla mnie koniec świata. Ciągle myślę, że cosplay bardzo mocno mnie uratował, jeżeli chodzi o różne dziwne, złe myśli w mojej głowie. Więc naprawdę wydaje mi się, że również cosplay może stać się również dla Was, czy dla kogoś innego, fajnym sposobem na zajęcie swoich myśli, na odskoczenie od tej smutnej rzeczywistości. Nieważne, czy to jest właśnie jakaś faktycznie tragedia rodzinna, czy po prostu macie ciężki dzień, macie ciężką szkołę, chcecie po prostu jakoś odpocząć od tej pracy na przykład, to faktycznie cosplay może być dla Was czymś takim, czym był dla mnie, kiedy byłam naprawdę w ciężkiej sytuacji i faktycznie bardzo mi pomógł. W cosplayu czułam się naprawdę mega pewna siebie, czułam się silna. Oczywiście teraz czuję się tak na co dzień, ale wtedy, kiedy byłam po prostu nastolatką, która szukała swojego miejsca na ziemi, szukała swojej tożsamości, kobiecości, to było coś bardzo ważnego, coś, co faktycznie dodawało mi skrzydeł, dodawało mi siły i czułam, że będąc w tym kostiumie przez ten jeden weekend w miesiącu, tam na jakimś właśnie konwencie, faktycznie dawało mi to ogromny kop do takiej motywacji, samooceny i ciągle uważam, że to było coś, co faktycznie pomogło mi tak trochę właśnie wykreować samą siebie i poczuć, że hej, jestem fajna laska ze mnie, ogarnę różne rzeczy, ogarnę ten kostium, ogarnę ten wyjazd, ogarnę panele, prezentacje na scenie, mówienie do ludzi i myślę, że to naprawdę mocno mnie ukształtowało. O, i coś, o czym faktycznie muszę wspomnieć koniecznie, ponieważ uważam, serio, serduszku uważam, że gdyby nie konwenty i gdyby nie cosplay, to byłabym naprawdę bardzo innym człowiekiem niż jestem teraz. Mianowicie chodzi o to, że będąc na konwentach w Polsce i zwłaszcza za granicą, bardzo się otworzyłam na ludzi. Ja wiem, że ciągle mówię o tym małym miasteczku na Podkarpaciu, ale faktycznie, jeżeli ktoś z Was jest z małego miasta, jest zwłaszcza ze wsi, a zwłaszcza z Podkarpacia, to wiecie, jak bardzo ta mentalność ludzka w tych miejscach jest taka, jest zamknięta. Słuchajcie, faktycznie wychowujemy się w bardzo zamkniętym takim towarzystwie i nie do końca wydaje mi się, że byłabym w stanie być tak otwarta na ludzi, na inność, na różne rasy, na różne pochodzenia, kultury właśnie, orientacje. Gdyby nie to, że byłam właśnie na konwentach, że byłam za granicą dzięki tych konwentom i mogłam po prostu poznawać tych nowych ludzi i faktycznie widzieć, jacy oni są fajni i są ciekawi i są absolutnie normalni. I czemu by właśnie zamykać się na tą swoją bańkę właśnie małego miasteczka, kiedy można się rozwinąć jeżdżąc dzięki przy okazji właśnie swojemu hobby. I tak sobie siedzę i kleję te kostiumy. Tyle już lat. W tym roku będzie już 12 lat, kiedy robię stroje. Naprawdę jest to kawał mojego życia i nie pamiętam siebie już tak naprawdę sprzed tego, jak robiłam kostiumy. Serio, bardzo mi ciężko jest wyobrazić sobie swoją osobę bez tego, pistoletu na klej w ręku, czy właśnie bez pianki gdzieś tam schowanej w pokoju. Także naprawdę jest to coś, co mnie ukształtowało i wydaje mi się, że to było jedno z najlepszych rzeczy, jaka się w ogóle wydarzyła w moim życiu, serio. Ponieważ nie o to chodzi tylko wyłącznie, że o kurczę, cosplay, fajnie przebierasz się, tylko po prostu, jak Wam dzisiaj powiedziałam w tym filmie, tyle różnych rzeczy weszło do mojego życia dzięki cosplayowi, że to było chyba jeden z najlepszych właśnie wyborów, jeżeli chodzi o moją pasję życiową, a w tym momencie już zawód i wszystko, co robię po godzinach. I faktycznie uważam, że gdyby nie cosplay, to mogłam być w dość innym miejscu niż jestem teraz. Stąd cieszę się, że taką decyzję podjęłam i cieszę się, że ciągle to wszystko robię. Może też dlatego, że właśnie miałam tak dobre wspomnienia czy doświadczenia z cosplayem, jestem tak wielką orędowniczką właśnie tej pasji jako fajnego hobby dla początkujących, dla młodych osób i faktycznie gdzie tylko mogę, to promuję tą pasję, promuję to hobby. I jeżeli oczywiście ktoś z Was już może widział, może nie widział, nie wiem kiedy ten filmik zmontuję, to jestem właśnie gościem Dzień dobry TVN niedługo, gdzie będę opowiadać właśnie o cosplayu i pokazywać tą pasję od tej fajnej, ciekawej strony. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś z Was jest początkujący i chce przekonać swoich najbliższych do tego, że warto byłoby się tym zająć, to możecie pokazywać na przykład właśnie takie programy w telewizji, gdzie pokazujemy, że to nie jest nic złego, to nie jest nic strasznego i żaden szatan Was nie porwie, jak się tym cosplayem zajmiecie. Także polecam. Oczywiście cosplay może mieć te swoje ciemniejsze strony, jak na przykład drama, o którą wszyscy drżą, mówią, że cosplay, że takie bagienko. Serio, mogę powiedzieć tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, w
każdym, absolutnie w każdym środowisku są dramy. Będziesz szydełkował? Będą dramy. Będziesz robił coś z metalu? Będą dramy. Będziesz czytał komiksy? Będą dramy. Także serio, wszędzie będą dramy, ponieważ jesteśmy ludźmi, a dramy i plotki to jest ludzka natura, także nie zdziwcie się, że w innych hobby, w innych właśnie pasach jest to samo. A jeżeli chodzi o ten drugi temat, to tak naprawdę polecam troszkę wyrosnąć, serio. Myślę, że to każdy z nas to kiedyś przejdzie. Boże, ale mądrości uderzył też, nie? Ale serio, po jakimś czasie ludziom się nudzi i mają absolutnie inne zajęcia niż jakieś kręcenie plot na boku, zwłaszcza, że mają pracę, dzieci i inne rzeczy do zrobienia. Także naprawdę, dajcie temu trochę czasu i ci ludzie, którzy was teraz wkurzają, absolutnie zajmą się swoim biznesem, wy pójdziecie w swój biznes i każdy będzie po prostu sobie robił kostiumy na boku i cieszył się swojego hobby bez towarzystwa jakichś tam ploteczek. Możecie mi uwierzyć, tej starszej pani, która mówi o cosplayu i pije herbatkę i ogląda anime, kiedy są jakieś dramy, to tylko wyłącza Facebooka i idzie robić swoje. Ponieważ nie ma sensu tracić swojego czasu, kiedy można na przykład krawkić. Serio. To się chyba rozgadałam, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i mam nadzieję, że wszystko się dobrze uda tutaj z dźwiękiem. Zobaczymy, jak się to uda zmontować. Jeżeli ten film widzicie, to znaczy, że mi się udało. Mam nadzieję, że właśnie chcecie takich filmików więcej. Ja bardzo chętnie więcej pogadam na spokojnie, przy herbatce, bez jakiegoś tam właśnie ustalonego skryptu. Po prostu włączam swoje myślenie i płynę, ponieważ mam dużo takich fajnych tematów, które bym chciała z wami poruszyć. Uważam, że możemy właśnie o takich rzeczach pogadać. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście również piszcie. Ja bardzo chętnie o tym wszystkim poczytam, odpowiem wam właśnie w komentarzach, albo co ciekawsze, przytoczę potem w filmach i możemy sobie właśnie tak podyskutować. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, zwłaszcza, że był to mój pierwszy filmik w tym roku i po prostu cieszę się, że mogłam w końcu wykorzystać mój nowy sprzęt i do was się troszkę otworzyć, pogadać i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Z tej strony jak zwykle będzie więcej moich filmików, jakieś tutoriale, pogadanki, vlogi, no co macie ochotę. Tu będzie moja subskrypcja, a tu jest mój Patronite. A w szczególności dzisiaj chcę pozdrowić moich patronów. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście, że mnie wspieracie i dzięki wam mogę tworzyć takie filmiki, na przykład właśnie z nowym sprzętem jak dzisiaj. Także dzięki, do zobaczenia i pa! Buźka!